Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Cześć moi drodzy, Mateusz z kanału Medlife Travelers z tej strony, obok mnie jak zwykle Weronika. Jest godzina 8 rano, a gdzieś w sumie już po 8 wybieramy się do Lwowa na małe tournée, żeby coś zwiedzić, żeby coś zjeść, żeby poodpoczywać. Jeśli chodzi o granicę, ogólnie o przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej, jako wiadomo, że Ukraina nie jest w strefie Schengen, to wymagane są paszporty na ten moment, jak i również w ramach obecnej sytuacji epidemiologicznej, jaka panuje, to testy negatywne bądź paszporty covidowe. Jesteście zaszczepieni 2 dawkami i dodatkowo też ubezpieczenie od COVID-u z dowolnej ubezpieczalni. Także znajdujemy się już, moi drodzy, po odprawie polsko-ukraińskiej. Kolejek na ten moment nie ma, także bardzo szybko się to sprawnie porusza. Byliśmy może ile? 10-15 minut, także bardzo, bardzo szybko. A na ten moment jedziemy już dalej, także wyłączam aparat, krótkie przebitki w podróży i widzimy się we Lwowie. Tak w ogóle na pewno pierwsze filmy nie będą dla nas łatwe. Będzie pewnego rodzaju nieśmiałość, ponieważ wcześniej do tej pory tego nie robiliśmy. Musicie nam to wybaczyć, ale myślę, że apetyt będzie rósł w miarę jedzenia i będziemy coraz bardziej się na Was otwierać i opowiadać Wam, gdzie aktualnie się znajdujemy. Także moi drodzy, znajdujemy się już na Starówce w Lwowie powoli. Zaczynamy tutaj zwiedzać. Pierwsze co, podchodzę, żeby zrobić jakieś takie zwykłe zdjęcie, powiedzmy. Przy ratuszu podchodzi do mnie pan bardzo podobny do Donalda Trumpa, tak w ogóle, który chciał tutaj nas oprowadzać po Lwowie, ale grzecznie odmówiliśmy, bo Lwów trochę znamy, ale też jest bardzo właśnie dużo naciągaczy i jak to bywa w niedzielę, też bardzo dużo turystów przyjeżdża do Lwowa, bo jest to bardzo piękne miasto, które warto odwiedzić. Dziękuję. No i właśnie dostaliśmy. Tak. Właśnie dostaliśmy, nie wiemy jeszcze co, tak naprawdę musimy przeczytać co... Leopold's Times. Leopold's Times. No. Tak naprawdę, więc to będzie... Jakby ala gazeta z nami. Tak, No, wyglądamy na nie jak takie... Ukraine Lviv 2021. Old Press. Tak, stara gazeta. I żebyście jeszcze zobaczyli, nie wiem czy to się uda, ale z naszą fotografią. Także będzie bardzo fajna pamiątka dla nas z Lwowa. Pierwszy raz czymś się z takim w ogóle spotykam i bardzo fajny gest. Wcześniej takie gazetki, ja myślałam, że to jest normalnie odpłatne, nie? A więc Lwów, moi drodzy. Miasto położone na pograniczu wschodniego Roztocza, założone w 1250 roku przez króla Rusi Daniela Halickiego, a nazwa miasta pochodzi od imienia jego syna, czyli Lew. Historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998 roku i w sumie nie bez powodu, bo ma ono w sobie wielką magię, w której można się zakochać. Nie bez powodu, moim zdaniem, powstała piosenka pod tytułem Tylko we Lwowie. Współcześnie Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury na Ukrainie. Działa tu m.in. Uniwersytet Lwowski, Politechnika Lwowska, Lwowski Uniwersytet Medyczny, Lwowska Galeria Sztuki, Teatr Wielki, czy też i Polski Teatr Ludowy.
Miasto jest głównym ośrodkiem kultury i życia społecznego mniejszości polskiej na Ukrainie. Przechadzając się ulicami Starego Miasta, możemy natknąć się na zachowane stare polskie aspekty, jak chociażby stare tablice z polskimi nazwami ulic. Miły aspekt polski, nasz papież Jan Paweł II, który nawiedził tę przesławną bazylikę metropolitalną dnia 25 czerwca 2001 roku. Tak w ogóle dzisiaj pogoda nie za bardzo dopisuje spacerom, zwiedzaniom Lwowa, który jest w ogóle nazywany Paryżem Wschodu przez piękno swojej architektury i nie tylko. Ale nam takie temperatury nie przeszkadzają, bo w sumie jest tylko 6 stopni. Prawda? Oczywiście. No tak to czasem bywa, moi drodzy, że nie ma się w głowie tego, co się chce powiedzieć w danym momencie. Dlatego mój obecny głos dogrywam dla Was w postprodukcji, aby też co nieco opowiedzieć o drobnej historii dzisiejszych odwiedzonych przez nas miejsc w Lwowie. Musicie mi to jednak wybaczyć, a postanowię poprawę. Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu imienia Salomei Kruszelnickiej, czyli w skrócie Opera Lwowska, czy też i Teatr Wielki. Teatr w Lwowie zaprojektowany został przez Zygmunta Gorgolewskiego i nie jest to tylko dzieło sztuki architektonicznej, ale także i rzeźby oraz malarstwa. Opera Lwowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek Lwowa, moim zdaniem, i grzechem byłoby nie zobaczyć, jak wygląda gmach opery z zewnątrz, ale także i w środku. Nie będę zdradzał Wam zbyt dużo informacji na temat wyglądu wewnątrz opery, ponieważ udało nam się dostać do środka i zrobić kilka ujęć, które oddają piękno tej architektury. Co prawda jakość wykonanych ujęć nie będzie powalać ze względu na ograniczone wewnątrz światło, ale sami sprawdźcie. Nie przedłużając zatem, zapraszam do oglądania.
Czarowna ja śpiewaczem Lwów to nie tylko piękno otaczającej architektury, ale jak zdążyliście zauważyć i posłuchać na poprzednim kadrze, piękna i nastrojowa muzyka, która niesie się przez ulice Starego Miasta i zachęca turystę do pozostania w nim na dłużej. Kolejnym i już ostatnim przystankiem w dzisiejszym vlogu jest adres Piekarska 69, czyli Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Daniela Halickiego. Założenie uczelni datuje się na rok 1784, kiedy to cesarz Józef II Habsburg wyraził zgodę na wznowienie działalności uczelni po poprzednim zamknięciu jej przez władze austriackie w 1773 roku. Jest to jedna z silniejszych i wiodących uczelni medycznych w zachodniej części Ukrainy. Uniwersytet Medyczny we Lwowie kształci młode pokolenie z całego świata na 3 głównych kierunkach, to jest lekarski, stomatologia i farmacja. Przyszły student ma do wyboru studiowanie w jednym z 3 dostępnych języków, czyli w języku angielskim, ukraińskim lub rosyjskim. Naprzeciw korpusu dziekanatu możemy ujrzeć 3 potężne budynki, w których mieszczą się katedry wiodących przedmiotów, takich jak Katedra Anatomii i Histologii, Katedra Przedmiotów dla kierunków farmaceutycznych, czy też i Katedra Anatomii i Fizjologii Patologicznej Człowieka. I w tym oto miejscu niestety, ale musimy się z Wami pożegnać. Trochę szkoda, ponieważ kilkadziesiąt metrów dalej, przy ulicy Miecznikowa, znajduje się piękny cmentarz Łyczakowski. Ale w danym momencie czas nas naglił i dzień był już krótszy, aby cokolwiek jeszcze nagrać. Myślę, że na pewno wrócimy do Lwowa już w przyszłym roku i postaramy się nagrać dla Was drugą część, tym razem z większą ilością ciekawych miejsc do odwiedzenia. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube, pozostawienia po sobie łapki w górę, a także i komentarza. Również zapraszam do odwiedzenia naszych profili na Instagramie, których linki znajdziecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że taka forma wideowlogów przypadnie Wam do gustu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.